Gdybym dziś zaczynał Szwajcarię od zera jeszcze raz, zrobiłbym te 3 rzeczy kompletnie inaczej. I dziś, moi drodzy, powiem wam jakie. Bo to jest ten moment, gdzie 90% ludzi popełnia błąd. No i odpowiem też na pytania, które bardzo często przewijają się w komentarzach. Zapraszam! Subscribe to my channel. Cześć widzowie! Dzisiaj taki luźny odcinek, widzicie, nawet się nie ogoliłem. Jestem w trasie, jadę na zakupy. Zrobimy sobie taki luźny temacik. Powiem wam 3 tipy, które chciałbym usłyszeć na start, gdybym tu przyjechał do Szwajcarii. A w międzyczasie odpowiemy sobie na wasze pytania, czyli taki odcinek Q&A. Drodzy widzowie, przede wszystkim na start chciałbym usłyszeć prawdę, jak tutaj jest. I nie to, że przyjedź, zobaczysz i tak dalej. Wiadomo, trzeba przyjechać na własnej skórze, się przekonać i samemu ocenić. Ale chciałbym usłyszeć, jak to jest naprawdę. Zarobić, zarobisz. Przeżyć, przeżyjesz. Bo na samym początku chciałbym też wiedzieć, że potrzebne są jakieś pieniądze na start, że nie znajdziesz pracy, a niektóre rzeczy później trzeba opłacać. Taki tip pierwszy ode mnie, co chciałbym wiedzieć. Takie pytanie od widza, na samym początku kanału już to padło. Nagraj odcinek, jak traktują obcokrajowców tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, jak traktują obcokrajowców? Różnie, naprawdę różnie. Pamiętajcie o tym, że każdy ma swoją drogę, tak? Każdy jest inaczej traktowany. Ile jest linii papilarnych, tyle jest przypadków. Ja akurat mam podzielone zdanie. Szwajcarzy niektórzy mi pomogli, a inni nie. Ale wiadomo, traktuję to jako lekcję, drogę, wnioski jakieś do wyciągnięcia i tyle. Nie przejmuję się tym za bardzo. Ja z doświadczenia mam tak, że na swojej drodze wypracowałem sobie dużo rzeczy. Też nie dam sobie w kaszę dmuchać, też ustawię się, mam swoje granice, powiem coś konkretnego, nie wiem, nie zgodzę się na coś i jestem po prostu trochę bardziej stanowczy, tak? Nie wiem, czy to dobre, nie wiem, czy to moja wada, czy zaleta, ale moim zdaniem o swoje trzeba walczyć. Druga taka sprawa, moi drodzy, którą chciałbym wiedzieć na samym początku, taki tip od ludzi, jest to zakwaterowanie. Bo lepiej jest już wcześniej sobie zorganizować nocleg, czy to u kolegi, czy to u rodziny, czy to u znajomego, czy dogadać te wszystkie warunki, niż jechać w ciemno. Hotel pracowniczy naprawdę kosztuje. Wiadomo, też są jakieś zakwaterowania przez biura pracy i przez firmy, ale zawsze to nie wygląda tak w realu, jak wygląda rzeczywiście, nie? Jak powinno wyglądać. I śmieszne dla mnie jest to, że ludzie nie potrafią tego nawet sprawdzić, albo nie chcą sprawdzić i wierzą innym ludziom na słowo. Ja się przekonałem na własnej skórze już nie raz, że są różne przypadki i mówiłem, poruszyłem w ostatnim odcinku, może się gdzieś tu wyświetli, odnośnie tego, że ciężko jest zaufać niektórym już ludziom i społeczeństwo, świat troszeczkę, jakby to powiedzieć, idzie w złą stronę. Nie ma, że na dziś musi być na już. Nie mam więcej żyć, nie chcę tracić ani chwili. Dawaj plik, nie damy go tu. Będzie pewność, że pieniądze nas nie podzieliły. To co złe, zamienimy w śmiech. Udowadniam sobie, co żanie tym, co mi wierzą. Młody łeb, a wie co jest 5. Oślepicie blask mój. Dobra widzowie, teraz takie pytanie z TikToka. Bardziej takie stwierdzenie. Co ty gadasz? Szwajcaria jest piękna, to raj. Co ty tam wiesz? I tak dalej, i tak dalej. No to już wam mówię. Szwajcaria to nie raj. Zależy też z jakiej perspektywy się na to patrzy. Ale czy tu jest tak naprawdę pięknie, jak wszyscy mówią?
Nie wiem. Powiem wam, że raczej nie. Są piękne widoki, pogoda, ale poza tym praca tyra, wszyscy nastawieni na franki. I tak powiem wam szczerze, że będąc tutaj dłuższy czas, widzę dużo wad niż zalet. Wiadomo, na emeryturce tutaj Churchill był i tam inni znani odpoczywali. Tak, bo naprawdę widoki, można się napawać, można się wyciszyć. Mam znajomego teraz i poruszę ten temat, który odszedł na emeryturę, 38 lat pracował w tej firmie. On powiedział, że co on ma z tego, że tyle pracował, rodzina mu się rozpadła i tyle. 38 lat pękło, tak. Czy wspomina ten czas dobrze? Powiedział, gdyby nie musiał pracować, to może i tak, ale ma nowy motor, a on jest starym właścicielem. Następna informacja, moi drodzy, którą chciałbym wiedzieć na samym początku. Wiadomo, jak wyjeżdżałem do Niemiec, to znałem też troszeczkę języka, trochę się wstydziłem mówić i tak dalej, bo w szkole był niemiecki dosyć długo, nawet i 8 czy 10 lat. Ciągłość tego była. No i wyjeżdżając tutaj, na pewno bym się nauczył kilku podstawowych zwrotów, słów i tak dalej, żeby po prostu nie być takim odludkiem, że wiadomo, jest tu ten dialekt, oni mówią tą gwarą swoją, w Polsce też są gwary i każdy się tego niby boi, a tak naprawdę można to przełamać, ale bym był spokojniejszy, nawet wyjeżdżając do Anglii, nauczyć się tych kilku podstawowych zwrotów i starać się i mieć to w głowie, że chcesz po prostu troszeczkę lepiej mieć, więc no zaadaptować się, zaakceptować to, że będziesz musiał się trochę pouczyć i liznąć tej szprachy i nastawić się, że to jest też takim małym priorytetem. To też chciałbym wiedzieć i też już to poruszałem na tym kanale, ale to jest ważne. Moi drodzy, był mini konkurs 2 odcinki wcześniej i 2 osoby, które wygrały czapeczkę, się nie zgłosiły, więc proszę, żeby się odezwały. Tutaj macie maila, na którego możecie się odezwać i wyślę wam czapeczkę AS Professional. Dobra, moi drodzy, pokażę wam to jeszcze inaczej. Przechodzimy w inny klimat. Dobra, przechodzimy do pytań od was. Bardzo często pojawiało się pytanie, czy w Szwajcarii wystarczy język angielski? Oczywiście, tak, tylko w niektórych konkretnych przypadkach. Chociaż uczulam, żeby się troszkę pouczyć lokalnego języka. Dobra, teraz drugie pytanie, które bardzo często się przewijało. Czemu mówisz, że Szwajcaria nie jest rajem? A mianowicie, ja opowiadam realia w Szwajcarii. Szwajcaria to nie tylko góry, piękne widoki i ładny krajobraz, który tutaj widzicie i jest. Zdecydowanie w Szwajcarii jest ciężko. Jest to świetny kraj, ale nie dla każdego. A to robi wielką różnicę. Wiecie, bo ludzie na TikToku, na Instagramie pokazują naprawdę Szwajcarię piękną, ale w rzeczywistości jest dużo inaczej. Dobra, następne pytanie. Ile realnie zostaje z wypłaty? No to zależy od tego, ile po prostu człowiek wydaje, prawda? Jednemu zostanie mniej, drugiemu zostanie więcej. Ja patrząc na ten komentarz mogę odpowiedzieć, że to też zależy od stylu życia. 8K brzmi trochę dużo, ale naprawdę są tu koszty ukryte i trzeba mieć głowę na karku, żeby te pieniądze naprawdę odłożyć i zarobić. No i zawsze żartuję tak, że Szwajcaria to raj, dopóki nie zobaczysz pierwszych rachunków, nie? Dobra, a teraz wam przeczytam parę komentarzy, które po prostu ludzie piszą na moim kanale. Ludzie są pierdolnięci, też Polacy zazdrośni i tyle. Szwajcarzy mają cię w dupie, masz pracować i tyle. Zarabiaj, oszczędzaj, bo za kilka lat też będzie bryndza. Widzowie, proszę was. To wszystko zależy od was. Szwajcaria to wiocha w porównaniu do Polski. Takie życie pod kamieniem. Jak sobie pościelisz, tak masz. Zbigniew Słat, pozdrawiam cię serdecznie. Twój odcinek jest w planie, tworzy się, zbieram informacje. Postaram się go opublikować. Nie zapomniałem, prosiłeś, więc gdzieś to jest
wykonywane. Pozdrawiam Cię i piszesz tak, spoko filmik, pozdrawiam, cenię Cię za szczerość, Simon. Dziękuję bardzo, ja tu będę pokazywał realia, żyję tutaj na miejscu, więc mogę o tym trochę więcej opowiedzieć. Następne, Szymon123 minus Y6Z, 3 miesiące temu. Jak nauka szwajcarskiego dialektu? Czy łatwo poszło i jaka była bazowa znajomość języka niemieckiego? Tak jak już mówiłem, niemiecki towarzyszył mi bardzo długo. Nie uczę się tak mocno dialektu, ale te słowa same wpadają, wiecie. No, powiem wam coś ciekawego, co się nauczyłem. Ich gehe go pocztę, to znaczy ich gehe einkaufen. Ich gehe go pocztę, ich gehe heute go pocztę. Coś tam wchodzi, prawda? Kolejne takie szybkie pytanie. MM87100. Siemka, czy w agencjach pracy można dogadać się po angielsku? Oczywiście. Oni troszeczkę bardziej inaczej na to patrzą, wolą po niemiecku, wtedy bardziej wyglądasz realnie, że chcesz podjąć tutaj pracę i się starasz, ale oczywiście są też takie przypadki. Znajomi mówili po angielsku i też im się to udawało. Następny komentarz, Kracek. Niby spoko film, ale żadnych konkretów. Nic się nie dowiedziałem. No, akurat to był film, gdzie opowiadałem o tym, jak podjąłem swoją pierwszą pracę. To była taka moja historia, więc staram się coraz więcej wiedzy wam pokazywać i dowiecie się coraz więcej na tym kanale. Serdecznie zapraszam. Dobra, lecimy z następnym komentarzem. Tomasz, ty 4940. Szwajcaria nie jest dla każdego. Ja po 8 latach w Niemczech i teraz 3. rok w Szwajcarii stwierdzam po prostu, że trzeba się dostosować i uszanować kraj i ludzi, do których się wstąpiło. W każdym kraju są plusy i minusy, nigdzie nie jest idealnie. Mieszkałem w 2 kantonach i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie piękny kraj przypadnie do gustu ludziom, którzy cenią spokój i porządek. Zgadzam się. Teraz coś od znajomego. KKDD R240. No kręci Simonik. Tak trzymać, dawaj do przodu. Pozdro z JWE. Pozdrawiam serdecznie moje rodzinne miasto Jastrowie. Za niedługo będę tam na urlopie. Ok, komentarz. Marcin Biela 8728. Halo Simon, pokazujesz bardzo fajne odcinki, jest wiele bardzo przydatnych i ważnych rzeczy. Pomimo, że jesteś tu krótko, na pewno są to przydatne wiadomości dla świeżaków. Życzę Ci uśmiechu na co dzień, spokoju i radości życia, bo kraj, w którym żyjemy, naprawdę dużo ma do zaoferowania. Pozdro, Martin. Ta osoba naprawdę jest aktywna na moim kanale. Wygrała oczywiście czapeczkę AS Professional. Dobra, moi drodzy, Palot 3318 napisał: nie widzę różnicy między Polską. Widać i to ogromną różnicę. W Polsce żyje się też dobrze. Ja nie powiedziałem, że nie. Też się żyje zajebiście. Jestem często tam i lubię tam spędzać czas. Tak samo jak i tu. Więc no. Dobra widzowie, mam tu jeszcze fajny komentarz znowu od Szymona123. Fajny odcinek, zrób kącik nauki szwajcarskiego dialektu, żeby widzowie mogli się trochę pouczyć. Oczywiście będzie odcinek, już planuję ze znajomym Szwajcarem, który zabierze Was w fajne miejsce, opowie troszeczkę tutaj o tym kraju i dowiecie się troszeczkę więcej, usłyszycie ten język, więc w planie wszystko jest. Bądźcie cierpliwi, a zobaczycie na pewno. A, jeszcze chciałem dodać, że bardzo dużo ludzi tutaj jest takich, którzy hejtują troszeczkę to wszystko, no ale to dobrze, to znaczy, że się rozwijam. Dziękuję Wam bardzo, szczególnie tym, którzy wypisują z czatobotem jakieś litanie, bardzo duże takie ściągawki. Mnie to w ogóle nie interesuje, ale piszcie dalej, piszcie. Cieszę się, że mogę takie bzdury poczytać, a daje mi to dużo motywacji do tworzenia dla Was materiałów. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Zapraszam Cię serdecznie na mój kanał. Tam jest dużo innych odcinków, gdzie możesz zobaczyć inne materiały, wyciągnąć coś dla siebie. Tam jest konkret, nie teoria. A na koniec jedna rzecz, mój drogi, moja droga. Nie analizujcie wszystkiego w nieskończoność. Zróbcie ten pierwszy krok, a to Wy możecie być tutaj i sprawdzić to na żywo, w rzeczywistości. Wiesz, bo możecie wiedzieć wszystko i dalej nic z tym nie zrobić. Zrób ten pierwszy krok, a reszta przyjdzie po drodze. Simon mówi: działaj, synu.
Widzowie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Widzę, że temat siedzi. Zrobimy drugą część. A ja Was serdecznie dzisiaj pozdrawiam i życzę Wam miłego, spokojnego i zajebistego dnia. Simon mówi: działaj, synu. Cześć!